Cześć, tu Elena i Waldek. W tym filmie pokażemy Wam najbardziej niezaplanowaną podróż w naszym życiu. Która zapoczątkowała historię dłuższą i poważniejszą, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Ale zacznijmy od początku. Plan był prosty. Bardzo chcieliśmy pojeździć po Brytanii. Jesteśmy w San Malo. Jest to bardzo klimatyczne miejsce i gdzieś wyczytałam, że to jest jedno z najbardziej odwiedzanych miast w Brytanii. San Malo było stolicą francuskich korsarzy. Tak, i wyobrażacie sobie, że oni byli tutaj zatrudnieni legalnie przez króla? Spaceruje się tu nie tylko wąskimi uliczkami Starego Miasta, ale także po murach obronnych. Z których rozciągają się niesamowite widoki na skały, na plaże, no bo San Malo leży tuż nad kanałem La Manche. Niesamowitą sprawą jest tutaj basen, zobaczcie. Ten basen nazywa się Oaza Bon Secours i był zbudowany w 1937 roku, aby umożliwić pływanie podczas odpływu. Woda w tym basenie wymienia się naturalnie. Tak, podczas każdego przypływu. Na tym ujęciu nawet nie widać tego basenu, bo jest cały pod wodą. A w ogóle w San Malo są jedne z największych przypływów na świecie, około 14 metrów. Prawie 5 pięter jest różnicy pomiędzy odpływem a przypływem, dlatego krajobraz tutaj podczas przypływu jest zupełnie inny niż podczas odpływu. A ja bym chciała zobaczyć San Malo podczas sztormu. Bardzo proszę, mam takie ujęcie. Pora teraz na spacer uliczkami Starego Miasta. W San Malo wydarzyła się wpadka roku. Byliśmy tam dokładnie w dniu startu Tour de France. I przegapiliśmy to wydarzenie. A teraz kilka słów o pierwszej przygodzie w Brytanii, która miała znaczny wpływ na dalszą trasę. Spacerując ulicami San Malo, zobaczyliśmy szyld. Weszliśmy tam jak do galerii, zobaczyliśmy jakieś obrazy, szkice, rysunki na ścianach. Ale nie o tym była potem mowa. Wyobraźcie sobie, polscy studenci, lata 70. zbudowali jacht. I opłynęli nim kulę ziemską. I właśnie Wojtek i Magda byli uczestnikami tej wyprawy. Słuchając ich historii, wszyscy mieliśmy łzy w oczach. A Magda napisała książkę o ich podróży i niedawno miała premierę swojej książki w Warszawie. Byliśmy tam i z całej opowieści powstaje teraz bardzo interesujący film, na który już teraz zapraszamy. Pojawi się wkrótce na naszym kanale. To absolutnie niewiarygodna opowieść. Dochodziło do różnych scysji, na przykład w Kalifornii prosiliśmy o wizę do Meksyku, bo Amerykanie obiecali nam wizę na Hawaje, ale trzeba było wpłynąć do Meksyku. Ten konsul się uparł, że nie da. W końcu to burzyło całe następne ileś miesięcy planowanych rejsów czy odcinków. W końcu doprowadził mnie facet do takiego szału, że wziąłem te wszystkie papiery w tym konsulacie, wyrzuciłem pod sufit i wyszedłem. To wtedy konsul mnie wezwał i wstemplował nam te. W San Francisco poznaliśmy mnóstwo Polaków. Wszyscy nas zapraszali na obiady. Byliśmy chyba na 100 przyjęciach. Także niesamowite wrażenie. Byliśmy pierwszym polskim jachtem, który wpłynął do San Francisco po II wojnie światowej. Wywiad z Magdą i Wojtkiem zajął nam tyle czasu, że pozostało nam do wieczora jedynie kilka minut, więc zwiedziliśmy krótko katedrę świętego Wincenta, polecamy, przepiękna. Zjedliśmy kolację na Starówce i wieczorem wyruszyliśmy w kierunku środkowej części Brytanii. Po drodze szukając noclegu.
Pierwszym miasteczkiem, jakie odwiedziliśmy w środkowej części Brytanii, było Malé-Trois. We Francji jest taki tytuł nadawany małym miastom i wsiom, które posiadają znaczące dziedzictwo architektoniczne i historyczne. I to przeważnie bardzo piękne miejscowości. I Malé-Trois znajduje się na tej liście, a w roku 2025 walczyło o pierwsze miejsce i zajęło drugie. To miasteczko będzie nam już się zawsze kojarzyło z galetami, ponieważ tutaj pozwolono mi wejść do kuchni i nagrać, jak powstają galety. Galety to najbardziej tradycyjne danie w Brytanii. I jedliśmy je dosłownie w każdym miasteczku. Naszym ulubionym jest galet complete z szynką, serem i jajkiem. Galety robi się z mąki gryczanej. Smakują nie jak naleśniki polskie na słodko, tylko są absolutnie wytrawne. Francuzi do galeta polecają ich tradycyjny napój. Czyli cydr. I powiem, że smakuje to bosko. Zaledwie kilka kilometrów od Malé-Trois przeżyliśmy chwilę magii. Przyjechaliśmy oglądać menhiry. Menhir to o taki kamień nieociosany, Albo większy. pochodzenia prehistorycznego, związany jest z kulturą celtycką i jest tu ich mnóstwo. To naprawdę niesamowicie magiczne miejsce. Głównym takim miejscem, najbardziej popularnym jest Stonehenge w Anglii, ale ja na przykład osobiście nie wiedziałam, że w Brytanii jest pełno tych menhirów. I podobno one są jeszcze starsze niż te w Anglii. To miejsce jest na pewno ciekawe dla wielbicieli serialu Outlander. Czyli nie dla mnie. Co to jest napisane? Że menhirów nie można dotykać, bo można się przenieść w inną epokę. Podróżujemy po Brytanii i jesteśmy w małej miejscowości, która się nazywa Legacy. Oprócz tego, że Legacy jest przepiękną miejscowością, jest to także miejsce urodzenia założyciela słynnej kosmetycznej marki Yves Rocher. To nie jest mój temat, więc razem z Wami będę słuchał teraz opowieści Elenki. A ja uwielbiam takie historie. Właśnie tu Yves Rocher założył swoje zakłady produkcyjne, przekształcając małą wieś w centrum produkcji kosmetyków naturalnych. Jest tu świetne muzeum ulokowane w domu rodzinnym założyciela tej firmy i można wejść na strych, gdzie Yves Rocher z kolegami tworzył swoje pierwsze kremy. Byliśmy w tym muzeum, ale nie do końca tam w ogóle można było nagrywać, było ciemno, ale wierzcie, warto tam wejść. Cztery dni spędzamy w Ploermel. Ploermel to kolejne miasto, które zwiedzamy w centralnej części Brytanii. I które zaskoczyło nas już przy wjeździe do miasta. Okazało się, że Ploermel jest miastem partnerskim Kolbuszowej. Poznaliśmy Andrzeja, przewodniczącego Stowarzyszenia Kolbuszowa Ploermel. Jesteśmy w miasteczku Ploermel, które współpracuje z Kolbuszową. Dziś jest szczególna okazja, bo jest Święto Narodowe Francji, 14 lipca. I w zasadzie jest to święto Republiki Francuskiej, ale my jako goście jesteśmy zaproszeni i w ramach uhonorowania delegacji polskiej na maszcie również widzimy flagę polską. Są z nami również delegaci z Ukrainy, którzy uhonorują to święto 14 lipca. Na tej uroczystości poznaliśmy mera Ploermel, burmistrza Kolbuszowej i mera Starego Sambora. Pozdrawiamy oczywiście ciepło naszych nowych znajomych z Kolbuszowej i okolic Ploermel. To niesamowite przeżycie, spędzać czas z mieszkańcami, żyć przez chwilę zwykłym życiem miejscowej społeczności. Chyba to w podróżach lubimy najbardziej.
Andrzej mieszka w przeuroczej miejscowości niedaleko Pleurmel. Zaprosił nas do swojego domu, do swojego ogrodu, gdzie udzielił nam bardzo interesującego wywiadu. Nie czuję się w żaden sposób na emigracji tutaj. Wywiad z Andrzejem już jest w osobnym filmie na naszym kanale. Szukając Polaków w Brytanii, z którymi możemy przeprowadzić wywiady na naszym kanale, trafiłam na Alicję. Z Alicją spotkaliśmy się w oddalonym o kilka kilometrów Comblesac, w kolejnym uroczym miasteczku. Alicja opowiedziała nam niesamowitą historię powstania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz namalowali polscy żołnierze, kiedy stacjonowali tutaj w 1940 roku. I właśnie z inicjatywy Alicji powstały kilka lat temu niesamowite freski w kościele, w którym znajduje się ten obraz. Ta historia nas po prostu pochłonęła. Postanowiliśmy zagłębić się w temat. Nagraliśmy bardzo interesujący wywiad z merem Comblesac. La remise du tableau de l'officier polonais présent à l'époque au maire de Comblesac. Odwiedziliśmy też w domu opieki Madame Germaine Rożek, która ma 103 lata i jest jedynym żyjącym świadkiem tamtych wydarzeń. Alicja zabrała nas też do pobliskiego zamku, Coëtbo, gdzie przebywali polscy żołnierze. Obecna właścicielka zamku opowiedziała nam niesamowitą historię na temat pobytu w tym zamku właśnie polskich żołnierzy w 1939-1940 roku i pokazała nam też strych, gdzie polscy żołnierze mieszkali. Zaczynając nagrywać opowieści Alicji, zrozumieliśmy, że musimy zmienić plan urlopu i zatrzymać się tutaj na dłużej. A po tym, jak nagraliśmy te wszystkie wywiady i te wszystkie miejsca, zrozumieliśmy, że przed nami praca nad poważnym filmem dokumentalnym. I tutaj pierwszy raz w naszej działalności filmowej pojawił się problem braku środków. Jeśli kogoś zainteresuje wsparcie tego projektu, to zapraszamy do kontaktu. Zwiedzania Brytanii ciąg dalszy. Słuchajcie, to co teraz przeżywamy, to jest po prostu... Turystyczny orgazm. Mam już swojego faworyta, jeśli chodzi o miasteczka w Brytanii. Powiedz, jak się ono nazywa, bo ja nie wiem. Gislon. Stare miasto to labirynt wąskich, brukowanych uliczek, wzdłuż których stoi od domu z muru pruskiego pomalowany na radosne kolory. Można tu spacerować w nieskończoność. Oczywiście muszę dodać, że nie ma tu ruchu samochodowego. I naprawdę można tu i wypocząć, i nasycić się niesamowitymi widokami. W Josselin znajduje się zachwycający zamek, jeden z najbardziej kultowych zamków Brytanii. Znajduje się tutaj też Notre Dame de Roncier, przepiękna gotycka bazylika o bogatej historii. Josselin to ostatnia miejscowość w środkowej części Brytanii. Jutro ruszamy w kierunku oceanu. Jedną z największych miejscowości zachodniej Brytanii jest Quimper, około 60 000 mieszkańców. Jest tu nawet komunikacja miejska. Najcenniejszym zabytkiem jest katedra świętego Korentyna. Zobaczcie, to niesamowita konstrukcja. Jest
to tak długi kościół, że tak de facto jest podzielony na dwa kościoły, które nie są współosi. Druga część jakby się załamuje w stosunku do pierwszej. A jej budowa rozpoczęła się w 1239 roku. Oczywiście jak to w zachodnich miastach, całe centrum jest wyłączone z ruchu, więc spacerujemy tu już nie wiem którą godzinę i nie ma samochodów. Jak Ci się to podoba? Bardzo, bardzo, bardzo. Znowu zatkało mnie, jak nie odzywam się, to znaczy, że bardzo mi się podoba. Chciałbyś tu zamieszkać? Nie, ale chciałabym tu spędzić więcej czasu. Zastanawiamy się, tak dyskutujemy, czy lepiej jest zamieszkać w małej, klimatycznej miejscowości, która podoba nam się turystycznie, czy jednak w takim większym mieście, No, na gdzie przykład więcej jak możliwości. to. I to jest właśnie nasz dylemat na dzisiaj. I teraz to, na co czekałem najbardziej. Jedziemy na sam koniec Półwyspu Bretońskiego. Czuję się, jakbym lizał ster od XVI-wiecznego kutra. Tańczymy? Po ostrygach trzeba potańczyć. Pamiętasz, jak się nazywa ta miejscowość? Nigdy w życiu tego nie powiem. Słuchajcie, nie wiemy, gdzie jesteśmy. Obudziliśmy się dzisiaj w porcie, To i śniadanie zjemy w porcie. a miasteczko nazywa się... Douarnenez. Nie ma to jak śniadanie w porcie. Słuchajcie, sceneria niesamowita, za nami kutry. Śniadanie jest absolutnie francuskie, czyli bagietka, masło i dżem. Do tego kawa, espresso, więc wkrótce po tym śniadaniu pójdziemy coś zjeść. Ale klimat jest absolutnie cudowny. Kupujemy naleśniki na wynos i idziemy kupić kawę do kawiarni i będziemy mieli super śniadanko. Francuskie. Tak? Zobaczcie, jak tu się robi naleśniki. Kolejnym punktem naszej podróży po Brytanii jest Douarnenez. Douarnenez. O, zapominam tej nazwy, mimo że spędzamy tu już trzeci dzień. I to jest niesamowite miasto, w ogóle troszkę takie, powiedzmy sobie, jak z lat, nie wiem, 30. z filmów francuskich, pamiętam. To jest niezbyt turystyczne miasteczko, ale bardzo urocze. Jest tu port, gdzie można sobie spokojnie usiąść, posiedzieć, popatrzeć na jachty. No i ogólnie fajnie tu się żyje z mieszkańcami. Tak, a mieszkańcy są jacyś skansenowi. Wszyscy tutaj rano spotykają się na kawie z Czytają gazetami, gazety. papierowymi gazetami i wymieniają sobie różne opinie na temat artykułów zamieszczonych w tych gazetach. To niesamowite. Tu właśnie za nami jest zorganizowany jakiś targ, nie wiem, staroci. No w ogóle kurczę, cofnęliśmy się w czasie o dobrych kilkadziesiąt lat. Spacer uliczkami Douarnenez. Dziękuję. Naprawdę należy do największych przyjemności. Jest to taka cisza, taki spokój, a jednocześnie... no mewy słychać. Tak, przez całą noc było słychać. Także druga z rzędu noc, taka z mewami bardziej. Ale spaliśmy przy otwartych oknach. Spaliśmy w porcie jak piraci, więc... Tak, więc mewy, dźwięk mew był czymś absolutnie naturalnym. To nie jest do końca francuskie śniadanie, ponieważ tak jak mówił Thibaut,
Francuzi jedzą naleśniki czy galety troszkę później. Ale my naleśniki możemy jeść cały czas. Jeśli kiedykolwiek przyjedziecie do Douarnenez, co polecamy Wam z całego serca, to właśnie tu, w tym miejscu, zjecie najlepsze naleśniki ever. A wierzcie, w każdym mieście w Brytanii próbowaliśmy naleśniki i tu są najlepsze. Alors bienvenue à Douarnenez, nous espérons bientôt vous accueillir auprès de ma crêpe pour déguster les bonnes crêpes du Finistère. Thank you so much. Idziemy? Douarnenez wybraliśmy też na nocleg dlatego, że stąd jest zaledwie godzinę drogi do samego końca Półwyspu Bretońskiego, a konkretnie do jego południowej części. Zobaczcie, jak to wygląda na mapie. Po drodze zatrzymywaliśmy się w kilku miejscach, bo droga na Cypr jest tak różnorodna i urokliwa. No trudno było się oprzeć i puszczaliśmy drona i robiliśmy zdjęcia. Szliśmy niesamowitymi ścieżkami tuż na krawędzi przepaści. No i oczywiście jest tutaj wspaniale położony, niewielki, bardzo klimatyczny kościółek. Wewnątrz jest nieco surowy, ale nie o to tutaj chodzi. Zobaczcie, jak jest położony. Wyobrażacie sobie, wychodzicie z kościoła, dochodzicie do ogrodzenia, a tam taki widok. Kilka kilometrów dalej jest przepiękna plaża, którą między sobą zaczęliśmy nazywać Kalifornia. Tak, to naprawdę cudowne miejsce. Ogromna plaża, po prostu ogromna, płaska, można chodzić wręcz po rozlewających się falach. Zobaczcie, jak ona wygląda tutaj z drona. Po obu stronach zamknięta jest skałami. Ta plaża po prostu skradła moje serce. Nie chciało mi się stamtąd wyjeżdżać. No i ci surferzy. To jest chyba najbardziej filmowe miejsce, w którym byłam. Myśleliśmy, że skały, które tutaj widzicie, zamykają dalszą drogę, ale potem okazało się, że można tam przejść dalej i znaleźliśmy tam kilka niesamowitych, mniejszych plaży wśród skał. Jesteśmy na plaży, na której jeszcze nie było nikogo przed nami. No i wreszcie docieramy do celu podróży. Jesteśmy na Bouandera. Słuchajcie, to niesamowite miejsce. Sama końcówka Półwyspu Bretońskiego. Dalej na zachód już się nie da. A jednak trochę oszukaliśmy, bo można tu przejść jeszcze dobre kilkaset metrów na zachód. Co prawda no nie jest to szlak turystyczny, a bardziej taki wspinaczkowy. No ale nie po to trenowałem tyle lat w Tatrach, żeby teraz nie dać sobie z tym rady. Muszę jeszcze zaliczyć ten kawałek Francji. Elenka została robić zdjęcia. No i mamy koniec Francji. Dalej zostały już tylko wysepki, latarnia morska, Morze Celtyckie i Atlantyk. Udało się. I jeszcze rzut okiem na mapę Europy. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Najbliższe 4 dni spędzamy w Quiberon. To jest półwysep, ale jest tu jednocześnie miejscowość Quiberon i właśnie w niej mieszkamy. W wspaniałym domku z ogrodem. Nie wiem, czy będziemy chcieli stąd wyjeżdżać. Śniadanie jedliśmy dzisiaj około 12, bo
trochę Po francusku. dłużej pospaliśmy, tak. Ale nie było to typowo bretońskie śniadanko, ponieważ... Ponieważ smakują nam naleśniki, po Tak. prostu. Ale słuchajcie, wzięliśmy naleśniki, oczywiście espresso, a wokół nas Francuzi zamawiali, Mule, frytki, Tak. wino. ale wino I i piwo. piwo o 12, więc no kochamy ten naród. Spacerujemy głównym deptakiem w Quiberon. Rewelacja, jak dla mnie. A dla mnie trochę łeba. Nie, absolutnie, żadna łewa. Zobaczcie, wzdłuż głównej plaży niekończącej się, wspaniały deptak, restauracje, cisza, spokój, nie gra muzyka, nie ma warczących bemek. Nie, no nie, jaka łewa. Wyobrażacie sobie, gdzie przeżywamy klaustrofobię? W Decathlonie, który kojarzy się z ogromnymi powierzchniami, a tu nie można przejść. Bierzemy? Wychodzimy, bo nie ma tam czym oddychać. Ale naprawdę to najmniejszy Decathlon, jaki widzieliśmy. Można go porównać do naszej żabki. Brytania będzie mi się kojarzyło z galetami. Tivo nas nauczył, że trzeba rozbełtać jajko na galecie. Fajnie to wygląda. Na Quiberon jest mnóstwo skalistych nabrzeży, a pomiędzy tymi skałami są wspaniałe plaże. I właśnie- Plażyczki. Plażyczki, tak. I właśnie jedną z nich znaleźliśmy. Jest nasza. Plaża Eleny i Waldka, zaznaczymy na mapie. Wow! Zobacz! Wynajęcie domu na Airbnb było strzałem w dziesiątkę. Bardzo polubiliśmy to miejsce i będziemy na pewno za nim tęsknić. Opuszczamy półwysep Quiberon i kierujemy się do Karnak. To jedno z najbardziej znanych miejsc megalitycznych na świecie. Często porównywane do Stonehenge, ale dużo większe. Niedaleko miejscowości Karnak. Jest cały park megalitów. Tak, to ile ich tu jest? Ponad 1000. 1500 konkretnie w tym segmencie, w którym teraz jesteśmy. Słuchajcie, mają 6000 lat. Słuchajcie, no niestety musimy dzisiaj opuścić Bretanię. I wstąpiliśmy jeszcze do miejscowości Van na mały posiłek. I bardzo polubiliśmy te tereny francuskie. Na pewno tu wrócimy i z całego serca polecamy. A być może nawet tu zamieszkamy, bo to naprawdę świetne miejsce. Świetna pogoda, fantastyczne miasteczka. Fantastyczni ludzie. O, fantastycznie. Merci. Merci beaucoup. O, chcesz tu zamieszkać? Tak, ja myślę, że Van to bardzo dobre miejsce do zamieszkania. Aha. Mogłabym tu mieszkać. Już wymyśliłam 3 rodzaje biznesu. Super.
Wiecie, że ja nie lubię dużych miast, ale Van to nawet mnie się podoba. Brytania żegna nas deszczem. Opuszczamy Brytanię i jedziemy na południe, na kemping. Surfować. Surfować, tak. Także żegnamy się też z Wami, bo film z kempingu jest już na naszym kanale z ubiegłorocznej wyprawy do Francji i będziemy tam się oddawać wyłącznie odpoczynkowi, relaksowi. Nie będziemy nagrywać.